Zapraszamy w podróż pociągiem. Zobaczmy, co się wydarzy. Zobaczmy, jaki jest standard takiej podróży. I tym pięknym rozpoczęciem zaczynamy nowy odcinek w Algierii, szanowni państwo. Będziemy się udawać z miejscowości, no to jest dobre pytanie, z miejscowości Nary do stolicy Algierii, czyli Algieru. Zapraszamy w podróż pociągiem. Zobaczmy, co się wydarzy. Zobaczmy, jaki jest standard takiej podróży. Darek z technikum jedzie, ale ciuchcia! Zobaczcie! Czy tutaj na bilecie ma się miejsce przypisane? O kurde, jak gęsto tam jest! Ja cię kręcę, będzie walka! Pamiętajcie o łapeczce, komentarzu i rzecz jasna podaniu odcinka dalej. Szanowni państwo, 300 km za 3 dolce, czyli za około 13 zł. Tak można by było szybko policzyć. Oczywiście po czarnorynkowym kursie. Najpierw dziewczyny. Salam alejkum. Proszę zobaczyć. Czy tutaj można palić fajury? Hania, jak ogólnie w przedziale można palić fajury? To wysiadamy. Mistrzostwo świata. Na razie. Otwarte drzwi, nikogo tutaj nie dziwią. Dziewczyny powysiadały, można lecieć. Uwaga, śledzi, bo kierownik z biletem jedzie. Uwaga. Hop, hop, hop. Proszę zobaczyć, jak elegancko, ładnie, czysto, przyjemnie, pachnąco. Nikt fajurek nie pali. My mamy jakiś... premium bilet dostaliśmy. Czaisz? Kurde, tutaj jest... Ej, to jest Hania premium. Premium dostaliśmy bilet, chociaż chcieliśmy najtańszy. To jak 12 zł premium kosztuje, to ile kosztuje najtańszy? To jest pytanie. Zobaczcie, ile śmiecia na zewnątrz miasta, no ale tak to się dzieje bardzo często. Mamy jakąś klasę, której nie możemy odnaleźć, więc na razie stoimy, ale miejmy nadzieję, że jak się zatrzyma, mam nadzieję, że szybko się zatrzyma, to pójdziemy usiąść. Powiem wam tak, lecimy. Nie ma czegoś takiego jak miejsce przypisane do biletu. Miejsce jest, jakie sobie weźmiesz, liczy się tylko klasa. To jest pierwsza klasa, ale powiem wam, że druga klasa też robiła ogromne wrażenie. Tak, i były nawet klimatyzowane. Klimatyzowane, że nie można palić, że nie można słuchać głośno muzyki. Bomba. Jest super. Jest ciszej niż w polskim pociągu, w którym cały czas ktoś albo ogląda, albo rozmawia głośno przez telefon, albo słucha czegoś na przykład, wiecie, gdzieś tam na YouTubie, na telefonie. I dzieci po prostu, które oglądają bajki na YouTubie. Super. Jest dobrze. I żeby była jasność, my kupiliśmy sobie bilet na drugą klasę, ale zaprosili nas do pierwszej klasy, dlatego że jesteśmy gośćmi tutaj i tutaj właśnie chcę pokazać, że tą gościnność, naprawdę jest ogromna gościnność, pomimo że mówiliśmy, że pójdziemy do drugiej klasy, nie, że do pierwszej, że tutaj jest miejsce, tutaj zaraz wam znajdziemy, usiądziecie, będziecie jechać. Szczęście na twarzy szefowej. Klasa pierwsza. Zobaczcie, ile tutaj jest miejsca. Plecak normalnie stoi. Moje nogi się normalnie mieszczą. Zobaczcie, normalnie mogę tutaj sobie rozłożyć nogę. Orzeszki na podróż. I wafelki kakaowe. Ale orzeszki te, zarąbista sprawa. Patrzcie na to. Orzeszki ziemne w karmelu i w sezamie. Słodziutkie.
A za oknem gaje sady mandarynkowe. Zobaczcie, jakie to jest obrodzone. A te mandarynki takie słodkie, soczyste, pyszne, tanie, pachnące. A tutaj jeszcze chciałem powiedzieć, że tutaj pan obok dał nam pomarańcz. A tak po prostu. Ja już powiem wam, że nie odmawiam rzeczy, jak mi prezentów dają. Czasami się zdarza, że próbuję odmówić, ale w 99% zawsze biorę. Finalnie. No po prostu aż nie mam serca odmówić. Prawda, oni robią coś takiego. Ja dzisiaj jeszcze, serduszka. tak, i dzisiaj od takiego chłopaka dostałem jeszcze taką malutką buteleczkę perfumu. Ja mówię, kurde, to już nie będę się psikał, bo to normalnie te perfumy arabskie to nos wysadzają. Ale on tak mówi, to dla ciebie, to dla ciebie. Ja mówię, tak myślę sobie, no nie mam gdzie tego wsadzić, no nie ma jak tego nosić. No dobra, biorę, żeby nie urazić. Komuś po prostu w prezencie przekażę dalej. Słuchajcie, zasuwamy 108, 107, 110 na godzinę. I prędkość się naprawdę dobrze trzyma. Teraz wjeżdżamy do miasta, prawdopodobnie będziemy zatrzymywać się na dworcu, więc zwalnia, ale takie 110 to jest taki standard. Ładnie idzie. Naprawdę przyjechał też punktualnie, co jest dość, powiedziałbym, nieoczywiste w tych stronach. Nawet punktualniej niż w Polsce. Słuchajcie, ile tu jest bloków? Bardzo dużo. Będzie wpierdziel. Jesteśmy w toalecie. Kran działa? Kran nie działa. Wyrwany. Wtyczka elektryczna. Papieru nie ma. Okno nieotwierane. Kibelek całkiem spoko. Światła też nie ma. Światła nie nada. Powiem tak, dostałem opieprz za kręcenie w pociągu, ale zdarza się, jest to część, że tak powiem, roboty. Dobra, słuchajcie, naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony pociągiem tutaj. Dajcie mi chwilę, żebym mógł załatwić potrzeby wyższego rzędu. Tutaj w przejściu palą faje, kiepy leżą. I smród idzie na cały wagon. Ale ponoć w Polsce też tak się dzieje, że w łazienkach palą pokryjowo. Tak nie robimy, szanowni państwo. Jedziemy, tutaj koleżka się modli. Pociąg się opróżnił. No, my mamy z ponad godzinkę opóźnienia, czyli jednak nie jest lepiej od PKP, ale pomalutku dojeżdżamy do stolicy, do Algieru. No i będziemy musieli znaleźć jakiś pewnie kąt do spania, żeby przekimać się. To się rozciągnęło dzisiaj w czasie. Hania rozkminia życie. Czytam. O, już drzwi by mnie, że tak powiem. Dawaj szybko, bo pojedziemy. Dawaj. Pierwsze zetknięcie ze stolicą, z Algierem. Szanowni państwo, tutaj teraz czas na coś, na przekąszenie czegoś. Opa. Może jakiegoś gołębia byśmy zjedli, może jakąś perliczkę. Nie dziwcie się, moi drodzy, bo gołębie tutaj jedzą. Słuchajcie, wychodzisz z dworca i normalnie można tutaj chatę kupić. Przed samym dworcem. Normalnie wyjście z dworca i normalnie możesz mieć tutaj chatę. Słuchajcie, ale jest ładny zapach, jest czysto. Jest pięknie, jest ciepło. Jest ciepło. Idziemy za wszystkimi. No. Naprawdę można się zdziwić tak pozytywnie. Uderzenie mocne. Idziemy tutaj, zobaczamy troszkę bardziej. Pulpatina na spokojnie, my tutaj sobie damy radę. Zaciążyłam. Tak to jest, jak się na prawo i na lewo
śmietniki oblatuje. Idziemy troszkę w bok za jedzeniem, bo na głównej ulicy niestety będzie ciężko o coś dobrego. Selem? Hotel Diurgi. Hania poszła zobaczyć, jaka będzie cena. Ceny rozstrzelone tak mocno, że to po prostu trzeba, wiecie, chodzić pytać. Ale luksus taki, że jest telefon. Proszę bardzo. Słyszę, że ktoś mówi, że jest komplet. Nie działa już to. Stare zdjęcia. O. Tutaj ceramika. A tu Hania, bo nie chcą nas tutaj wpuścić do tego na nocleg, bo nie mamy tak zwanej książki rodzinnej, która poświadczałaby o naszym małżeństwie. A wiadomo, że jak ktoś... W dzisiejszym świecie taką książką jest Instagram. Dużo mamy razem zdjęć. Od wielu lat. No ale książeczki oficjalnej nie ma, więc może być, jak to mówią, nieco skomplikowana sprawa. Powiem tak, no jak nie masz żony na papierze, to jest problem, mój przyjacielu, ponieważ nocleg znaleźć jest też skomplikowaną sprawą. Problem, wyganiają nas, problem. Ja mówię, że ona posprząta, że nie nabrudzi. No nie, na papierze musi być. Obserwujesz, może coś komuś spadnie. Jak delikatnie przesuniesz go, dasz trochę do góry kamerę, to wygląda naprawdę poczciwie z tą koroną. Ten waćmość. Co sprawia największą trudność w podróży? Odpowiedź A. Jedzenie. Odpowiedź B. Nocleg. Czy odpowiedź C. Żeby ci nie okradli. Znalezienie noclegu jest największym problemem. A później jedzenie. A później jedzenie. Zobaczcie, ile ludzi. Tutaj już trzeba na kieszeni uważać. Pomimo, że w kraju muzułmańskim to niestety ręce niektórym mogą się kleić. Tutaj widzicie, już jedzonko mamy namierzone. Kebab, ryż. Nie wiem, co to jest pęczak? No tak, właśnie. I tutaj właśnie koleżka mówi, żeby tutaj mięsko zrobić, żeby tutaj nie świrować, bo mięso jest najważniejsze w tym wszystkim. No i to są pikle. Pikle też są smaczne. Tutaj zaraz nam dorzucą. Tam Hania, już widzicie Hanię w telewizji? Hania jest tutaj gwiazdą w algierskiej telewizji. Moi drodzy, idziemy tutaj na dół, bo tak jest przeważnie, że na górze masz miejscówkę do siedzenia, a tutaj Haneczka, proszę bardzo, jak ładnie się usadziła. Zamówić herbatkę? Nie zamówiłem. No, trzeba zamówić. Błąd pierwszaka. Po długiej podróży. Jedyne co znaleźliśmy. Jedyne co znaleźliśmy. Merci beaucoup. Smacznego. Co mamy? Mięsko z kurczaka, warzywka po pomidorze, pikle. Tutaj jest jeszcze, to chyba jakiś bulgur, nie wiem co to jest, czy jakiś pęczak. Wzięli jedną porcję, też byłoby dobrze. Dużo ryżu pod. Taki kebab. Prawdziwy kebab na talerzu. Nic nowego. Nie wiem, czy wspominałem wcześniej, ale przez ten czas, który jesteśmy tutaj w Algierii, nie było jeszcze przebojów żołądkowych. A to bardzo dużo mówi o kraju, biorąc pod uwagę, że kierowniczy żołądek jest dość delikatny. Jemy i to jest pęczak najprawdopodobniej. Pęczak. Hania nie dojada. Ja już kończę. To było zbyt duże i jeszcze się nauczyliśmy, że można brać na pół. Bo wtedy nie trzeba tego, wiecie, wyrzucać, ewentualnie ja nie muszę dojadać na siłę. Herbatę. Jest herbata tak podana, że ona jest zaplombowana, że jej nawet nie wylejesz. Patrzcie na to. Iha! Co? Czujesz to? Tak zaplombował? Trzymaj. Tak, mogę. Patrzcie na to. Kieros tak ogarnął. Jak on to zrobił? No widzisz, takie rzeczy. Ale to jest w ogóle stretch.
Ale słuchajcie, taka Słowia herbata streczowa. kosztuje tam niecałą złotówkę tutaj. Jedna. I to ktoś by powiedział, że jest bardzo tanio. Ej, też naprawdę Ale z nie drugiej było. strony, jak popatrzycie na pojemność, o to trochę większa niż standardowo, to nie jest tak tanio. To nie jest tak tanio. Ale otwieramy. Już? To musimy gdzieś usiąść, trzymaj. A, dobra. Możemy. Zapraszam tutaj. Ale tu jest domofon, tu ludzie mogą wychodzić, ale to nic. Ilu bezdomnych widzieliście przez ten czas na odcinku, jak jesteśmy w Algierze? Ja żadnego. No nie, jacyś byli w pierwszym mieście, w Oranie. A to w Oranie, ja mówię tutaj. No właśnie, nie ma, co? A w Paryżu? O panie drogi! Tu jest naprawdę jak w Paryżu, tylko 3 razy lepiej. 3 razy lepiej niż w Paryżu. Jak to się otwiera? Zobaczcie, tutaj stara fota. A złapaliśmy jakiś hotelik tutaj. To są czekaj, właściciele, fundatorzy Medersa. Nie wiem, co to jest dokładnie, ale tutaj mamy już, słuchajcie, pokoik wzięty, ogarnięty, pogadane na ulicy. Jezu, co mili oni są, no Tak niesamowicie, tacy uśmiechnięci. Jest już miejscowa. Tutaj zobaczcie, jakie cienkie wejście. Nie wiem, co to jest. To pewnie jakiś schowek zamknięte. A tutaj mamy ten nasz pokoik. W sumie w samym centrum. Zobaczcie. Bardzo dobra cena. Ogólnie nie sugerujcie się, jak przyjedziecie, ceną w internecie, ponieważ cena w internecie jest dla leszczy, a cena prawdziwa jest na miejscu. Zobaczcie, ile płytek ceramicznych. Normalnie można się poczuć poniekąd jak w kuchni, ale to nie jest kuchnia, to jest nasz pokój, pokoż łazienki. Ale można Hania. też się poczuć jak w piecyku na przykład. Bo jest Bo jest gorąco. bardzo gorąco. Dobra, zobaczcie, jak tutaj wyłożone. Ale widzisz, no to ten pan nam zamienił na lepszy pokój, bo kumpel, po prostu kumpel, zero wilgoci. A trzeba przyznać, że naprawdę no mamy wtyki, bo pogadaliśmy sobie troszkę. No, ale jacy sympatyczni. No niesamowity chłopak, Francuz, pół Algierczyk. Taki sympatyczny. Wszystko by nam tam powiedział. On do drugiej w nocy by z nami rozmawiał. No, powiem wam, że jesteśmy w szoku. Ale wygodnie. 3 łóżka, no to wbijajcie tutaj, jeszcze jest miejscowa. Przed spaniem jeszcze polowanie na komary. O nie, jakie wariaty wielkie, ty. To zamykamy okna. Ty śmieciu. Mówicie, że kierownik co, nie jest agresywny? Na komary, które roznoszą malarię i inne świństwa? Hania, przygotuj strzelby. Ja się cykał nie będę. W naszych podróżach mam taką zasadę, ponieważ jeździmy po przeróżnych hotelach, hotelikach, dziwnych miejscach, więc jak jest woda, to trzeba myć włosy na przykład, jak jest prysznic, bo dzisiaj mamy taki strumień zimnej wody. Dobra, moi drodzy, zbieramy się do spania. Ja jeszcze usiądę zmontować jeden odcinek, a jest 23, więc reżim pracy musi być. Trzymajcie się ciepło, zaraz się słyszymy na drugi dzień i idziemy zwiedzać Algier. Dobrej nocy. Witam serdecznie. Nowy dzień, nowe możliwości. Hania już wstała i Hania się zawinęła do kawiarni, żeby kupić sobie lot powrotny, ponieważ na dniach ucieka już z Algierii do Polski, żeby dalej móc pracować i się rozwijać. A ja, moi drodzy, walczę z komarami. Czy wy dacie wiarę, że tutaj normalnie na bazie są komary? Ja też w to nie mogę uwierzyć, ale są. Naprawdę. Pokazać wam patodeweloperkę? To ja wam pokażę w Algierii, jak wygląda patodeweloperka. Patrzcie na to. To jest taki widok z okna. Otwieram. Tadam. I widzę normalnie, jak sąsiad dwójkę stawia. Albo Andrzej dwójkę stawia. Patrzcie, jak mało miejsca. Tutaj jest, no, nawet 2 metry nie ma. Światła mało dochodzi. Do szefa mówimy: szefie, komary są, a szef mówi: włączcie to. To zabije wszystkie komary. O, coś tu wyleciało, jakiś ten... jakaś wkładka. Szef mówi, że to wszystko w ogóle, że to zadziała na wszystko.
Oczywiście, jaka jest prawda? Że to trochę jest pic na wodę. Może jak to jest nasączone tymi olejkami, to może to i działa. Ale to po pierwszym dniu to pewnie już słabo działa. Popiły sobie trochę krwi kierowniczej. Dajcie znać, kto ogólnie ma taką pracę, że może pospać dłużej, a kto ma taką pracę, że nie może pospać dłużej i musi wstawać o 6, 7 albo 8. Bo ja jestem tą osobą z tego pierwszego sortu, że tak powiem, że mogę spać ile chcę i nikt mi tutaj nie przyjdzie, żaden dyrektor albo nie zadzwoni. O kurde, coś broda mi tutaj nieelegancko leży, będę musiał ją jakoś tutaj ułożyć. No, więc dajcie znać w komentarzach, jak pracujecie. Jestem ciekaw, kogo będzie więcej. Kierowniku złoty, pokaż nam stolicę, pokaż nam stolicę, kierowniku złoty. Patrzcie na to, ja to muszę powiedzieć, bo to jest w ogóle, to jest ewenement. Kraj, w którym się pali, w którym można palić w restauracjach, w hotelach. To są dziury, zobaczcie, tutaj może będzie lepiej widać. Na brzegach jest takie czarne przysmolone. To jest od fajka, moi drodzy. Jakiś Jeffrey sobie siedział tutaj, palił fajurę i po prostu najzwyczajniej w świecie sobie przypalił prześcieradło. Albo gdzieś tam koc. Powiedzcie mi, czy kiedykolwiek w hotelu mieliście pełnowymiarową lodówkę? No właśnie, my mamy. Nie wiem, czy ona działa, czy nie działa. Nie działa, ale jest. Eminem wypuszcza lodówki na rynek algierski. Prawie jak Eminem. Pozdrawiamy Usma Mila. Pozdrawiamy Detroit w Stanach. My tu gadu. Ja patrzę. Czas antenowy odcinka normalnie się na moich oczach zbliża. I chciałem was zabrać jeszcze w tym odcinku na zwiedzanie Algieru, czyli stolicy Algierii, do której my wczoraj, a wy jeszcze dzisiaj w tym odcinku dotarliśmy. Ale niestety czas antenowy się kończy, a jest to związane, moi drodzy, żebyście się nie obrażali, żebyście wiedzieli, o co w tym wszystkim chodzi. Chodzi o to, że jeśli ten odcinek się bardzo mocno przeciągnie, to ja później muszę siedzieć w takim hoteliku, go klepać, montować w trasie i po prostu zabiera mi to bardzo dużo czasu, więc staram się, żeby ten czas odcinków był podobny, taki relatywnie pozwalający wam go obejrzeć w ciągu dnia, żeby nie zabierał wam za dużo czasu, żeby dał wam odrobinkę odskoczni, ale też żeby nie zabrał mi też w podróży za dużo czasu, żeby go montować, bo nie sposób jest zrobić odcinek godzinny, później wsadzić go w jeden odcinek i myślę, że nawet godzinnego to może byście nie chcieli oglądać, bo to jednak dużo czasu. Więc co, słuchajcie, zostawcie łapeczkę, komentarz i rzecz jasna podajcie pocztą sandałową odcinek dalej do swojej rodziny, do swoich babci, do swoich cioć, do swoich sąsiadów, kochanych ekspedientek w sklepach spożywczych. I co? Słyszymy się w kolejnym odcinku z Algierii i jeszcze z Haneczką, moi drodzy, więc Algieria będzie z Haneczką, a już po Algierii musimy wymyślić, co będzie dalej. I tutaj wam zdradzam, że sam jeszcze na ten moment nie wiem, co zrobię po Algierii. I mówię tutaj z czystym sercem. Nie mam pojęcia. Ruchy są ograniczone. W lewo nie pojadę, bo zamknięte. Do dołu nie pojadę, bo mnie nie przepuszczą. Chociaż chciałbym do dołu pojechać. No ciężko. No zobaczymy co i jak. Dobra, trzymajcie się, moi drodzy, wszystkiego dobrego. My w kolejnym odcinku, w sensie dzisiaj idziemy oglądać stolicę, a wy zobaczycie ją w kolejnym odcinku, jak wspominałem. Szanuję, pozdrawiam, przybijam piąteczkę. Trzymajcie się, no. Dbajcie o siebie. Mordeczki, dbajcie o siebie.